Arizona. Sucha i niegościnna kraina z kanionami i górami zdającymi się sięgać do samego jądra ziemi. Poszarpana roślinność niczym broda przylega do ścian kanionu, którego szczyty są niedostępne dla człowieka. Hiszpańscy konkwistadorzy nazwali ten teren wrogą krainą. Oni to pod wodzą Coronado przemierzyli tę ziemię, docierając do legendarnego miasta, którego mury podobno były ze złota. Później nazwano je Czarną Ziemią. Taką nazwę nadali jej pierwsi poszukiwacze złota, dla wielu z których szlak ten zakończył się śmiercią w labiryntach kanionów. Nasza opowieść rozgrywa się właśnie w Arizonie, w najtrudniejszym okresie w jej historii. Budzący postrach Geronimo wraz ze swymi Apaczami ciągle najeżdża nieprzejednanego wroga, białego człowieka. Jednak nic nie powstrzyma poszukiwaczy złota i płynącej w ich żyłach pasji zmieszanej z alkoholem. Nasza historia zaczyna się pewnego sierpniowego dnia 1882 roku w Tucson, w oczekiwaniu na dyliżans. Lepiej tu zaczekajcie. Ej, ty! Znajdzie się dla mnie miejsce? Nie, ten pan wziął ostatnie. Może mi pan odsprzeda za podwójną cenę? Nie, za długo odkładałem tę podróż. Zadowolony, panie sędzio? W kwestii pieniędzy tak. Sprzedaliśmy rancho zgodnie z pana instrukcjami. W moim imieniu? Tak. Akt sprzedaży. Były drobne problemy. Prawne? Własność należy do wdowy po Robercie. Ktoś mógłby, bez obaw, pewnie nigdy nie wrócę. I jak to? Jest pan tu sędzią od wielu lat. Kosztem wielu wrogów. Chcą się mnie pozbyć, więc proszę. Nie wierzę, że pan to mówi. Uwierzy pan, gdy nie wrócę do Tucson. Dobrej podróży. Gratuluję błyskotliwości. Gotowe. Rancho jest moje. Tu na zachodzie podpis kobiety się nie liczy. Dobrze wiedzieć. Bank transakcyjny. Chyba dobrze, że twój przyszły mąż dba o twój majątek. Rancho należało do Roberta, a Jimmy ma prawo do swojej części. Zajmiemy się tym później, zgoda? Czyli Joe miał rację. Wiezie z sobą fortunę. Myślisz o napadzie na dyliżans?
Jeśli nie my, zrobi to ktoś inny. Wymienią konie w Sandy Creek. Trzeba się śpieszyć. Gdzie Loman? Mało ci problemów? Mam miękkie serce. Chciałem zobaczyć kumpla. Lepiej zejdź mi z oczu. Chyba się nie zmienisz. Gościnny jak zawsze. Przyjechałem, by oddać ci przysługę. Nie chciałbyś wyrównać rachunków z sędzią Driscollem? Co wiesz o mnie i o sędzim? Wszystko. To nie twój interes, ale twój. Driscoll przyjedzie dziś dyliżansem, a na twoim miejscu... Tak? Zabiłbym go. Co ci po jego śmierci? Wiezie z sobą kupę kasy. Połowa mi wystarczy. Nie jestem złodziejem. Driscoll by cię skazał. Jesteś praktycznie na granicy i masz szansę wyrównać rachunki. Co powiesz? To moja sprawa. Gdyby go sprzątnąć, nikt ci nic nie zrobi. Mają być tylko 4 osoby. Rozpowie się, że to jak zwykle robota Apachów Geronimo. Wystarczy, że zaczekasz. Zatrzymają się tu ze względu na konie. Odpadam. Znajdź kogoś swojego pokroju. Nie chciałem wierzyć, Steve, ale mieli rację. Kto? Ci, którzy ostrzegli mnie, że jesteś tchórzem. Nie kłamali. Tacy jak ty są stworzeni, by nimi pomiatać. Odpuść, kolego. Dam ci nauczkę.
Łapy do góry. Pozmieniało się, Capstone. Chyba nas nie zabijesz. Nie jestem mordercą jak ty. Wynoście się migiem. Ruchy. Nie wchodźcie mi w drogę. Wrócę, Steve. Dzięki. Masz. Wróci? Nie zdziwię się. Długo czekałem na faceta z dyliżansu. Prędzej czy później musiał się tu zjawić. Sędzia Driscoll? Zachciało mu się przyjemności, więc mnie okradł. Zabijesz go? Denerwujesz się? Trochę. Słyszałem o osławionym Geronimo, że chciałeś się z nim spotkać? Broń Boże. Bez obaw, Jimmy, będzie dobrze. Oby. Jesteśmy strzeżeni, jakbyśmy wieźli z sobą skarb. Jaki skarb? Dla mnie jest nim moja własna skóra. Może jest brzydka, ale innej nie mam. Tak się o nią boisz? Dosyć. Ale wiecie, kto ma gorzej? Ten cudzoziemiec. Mój brat nie nawykł do krwi i przemocy. Do tej pory mieszkał w Nowym Orleanie. Rozumiem. Miałem tak, gdy przybyłem tu ze Szkocji. Ale się przyzwyczaiłem. To najlepszy lek na zmartwienia. Talia kart? Gra dla zabicia czasu. Jaka stawka? Kilka dolarów, co wy na to? Chwila. Przypomnij mi, jak się nazywasz. Richard Logan. Czemu pytasz? Nazwiska nie kojarzę, ale twarz. Gdzieś mnie już widziałeś. W Tucson był jeden kanciarz. Coś pomieszałeś. Nigdy tam nie mieszkałem. Mówili na niego pokerowy Dick i jesteś bardzo podobny. Nie jestem kanciarzem. Jestem za głupi. Dasz radę szybciej?
Kto was napadł? Apache. Czekali na nas. Gdy minęliśmy Sandy Creek, na pewno tak, to byli Apache. Może to bandyci? Nie, na pewno. Nie stójcie tak, pomóżcie mu. Ej, ty! Dzięki. Zaschło mi w gardle, muszę się napić. Co z Fosterem? Zastrzelili go. Kulka między oczy. Jestem poważnie ranny? Zadrapanie. Do wesela się zagoi. Trzeba wyjechać przed zmrokiem. Tak, więc zajmijmy się końmi. To niemożliwe. Foster nie żyje, a Silas nie jest w stanie powozić. Jestem. Ruszymy zaraz po wymianie koni do diabła z Apaczami. Może to nie oni? A kto? Bandyci przebrani za Indian. Słyszeliście o Bercie Capstonie? Wywaliłem go z Tucson 2 miesiące temu. Nie śmiałby wejść mi w drogę. Mam pamięć do nazwisk i twarzy. Wierzę. Nie zapomina się tych, których wsadziło się za karty. To nie ja, lecz prawo. Zabiłeś człowieka z zimną krwią. Człowieka, któremu zleciłeś mnie zabić. Czemu miałbym to zrobić? Dla kopalni na wzgórzu zakochanych. Nie było warto. Szybko stały się bezużyteczne. Zrobiłem ci przysługę. Po to mnie wezwałeś? Nie. Chciałem, byś był ostrożny. Czemu? Nic nie kombinuj, bo ktoś zginie. I będziesz to ty. Ostrzegam cię. Będę cię obserwował. Co z woźnicą? Wyjdzie z tego, ale przez kilka dni nie będzie mógł powozić. Co jeśli zaatakują nas Indianie? Musiałoby być ich wielu, a nie jest. Na pewno? Inaczej dyliżans by nie ocalał. Może popędzisz go z tymi końmi. Wie, co robi. A jeśli się śpieszysz, możesz mu pomóc. Pewnie. Szef chce dojechać na miejsce przed zmrokiem. Czy Indianom się to podoba, czy nie? Kim jest twój szef? Sędzia Toby Driscoll. Rozmawiałeś z nim. Sędzia Driscoll nie może czekać. Będzie musiał, czy mu się to podoba, czy nie. Chyba że chce zginąć. Nie odważą się spróbować ponownie.
Ktoś będzie musiał zastąpić woźnicę, bo musimy dojechać przed zmrokiem. Lepiej być później niż nigdy. Boisz się Indian, ale nie zaatakują nas znowu. Możliwe, ale zachęcam was do ostrożności. Ostrożność? Nie boimy się, co Jimmy? Skoro mówisz, że nie ma zagrożenia, a Ruth się śpieszy... Pewnie, każdej kobiecie śpieszno do zamąż pójścia. Milcz, to nie twój interes. Śpieszy mi się, przyjacielu. Czemu ten Meksykanin tak ociąga się z końmi? Juan zna się na swojej robocie i nie jestem twoim przyjacielem. Nie mogę się doczekać, aż wyjadę z tej dziury. Ja też na to czekam. Ale to niebezpieczne. Jak to? Mam obowiązek was ostrzec. Nie będziemy cię obwiniać, nie boimy się Indian. Ruth? Chodź, kochana. Roscoe? Weź to. Czy Indianie znów nas zaatakują? Myślę, że mądrze będzie zaczekać. Mądrze byłoby poczekać, aż armia zajmie się tym Geronimo. Mówiłem jej, ale jest tak zakochana, że nie może zaczekać. Okropny tu upał. Może odpocznij, zanim wymienią konie. Znasz go? Tak. Przed laty wsadziłem go do paki. Czemu? To bez znaczenia. Wkrótce będziesz moją żoną. Z jakiegoś powodu odczuwam strach. Przed czym? Nie wiem. Śmierć Roberta, powrót Jimmy'ego i sprzedaż rancha. Wszystko stało się tak nagle. Po co martwić się w takiej chwili? Potrzebujemy siebie nawzajem. Jestem zmęczona i ten atak mnie zestresował. Zapomnisz o tym, gdy już dotrzemy. Tyle się wydarzyło, a teraz tu utknęliśmy. Chcieli nas tylko nastraszyć. Gdzie Jimmy? Pewnie z Roscoe. Zobaczysz, spodoba ci się zachód. Zaraz wrócę, zaczekaj. Pozwolisz im jechać? Nie wiem. Sędzia zawsze miał szczęście, zwłaszcza z kobietami. Indianie! Jimmy, nie! Atakują! Z drogi! Zaczekajcie! Wracajcie! Ty, durniu! Powinienem cię zabić! Zostaw! Czemu go bijesz? Zabił niewinnego człowieka.
Strzel, a zginiesz. Uciekli. Oszalałeś czy ukartowałeś to z Indianami? Bezmyślne morderstwo. Ci biedni tubylcy potrafią być niebezpieczni. Biedni? Przecież nas zaatakowali. To nie Apache, tylko plemię Pum. Przychodzą tu nieuzbrojeni. Żyją w okolicznych górach i często tu przychodzą. To dobrzy ludzie. Dobry Indianin to martwy Indianin. Szybko tego pożałujemy. Czemu? Jimmy ranił ich wodza. Jego wojownicy się zemszczą. Mój brat wziął ich za Indian, którzy nas zaatakowali. Wiem, ale nie będzie łatwo ich przekonać. Nawet nie będę próbował. Dość czasu na nich zmarnowałem. A jeśli wrócą z pytaniami, to będzie twój problem, bo my będziemy daleko. Boli? Trochę, nic poważnego. Muszę się napić whisky. Panowie, gotowi? Wyjedziemy, gdy konie będą gotowe. Ale dojazd zajmie z 5 godzin. Jeździłem już dalej w gorszym stanie, dam radę. Uważaj. Popełniacie błąd. Boisz się rozwścieczonych Indian? Ty też tak myślisz? Nie. Ruszajmy. Im szybciej wyjedziemy, tym lepiej. Steve, chodź tutaj. Capston wrócił, jak obiecał. Co jest? Ma pan gości, panie sędzio? Stój! Jeśli się zbliżysz, pożałujesz. Kazałem ci trzymać się z daleka. Wysłuchaj mnie. Mam wam wszystkim coś do powiedzenia. Mów tam, gdzie stoisz i spadaj. Jesteśmy wykończeni, a konie ledwo zipią. Bez numerów, bo za to zapłacisz. Nie dalibyśmy wam rady we dwóch. Kim jest twój kumpel? Opowiem ci o nim i o czymś ważnym, zwłaszcza dla sędziego. Co taki jak ty może mi powiedzieć? Coś, za co będziesz dziękował do końca życia. Które nie będzie długie, jeśli mnie nie wysłuchasz. Co nam szkodzi? Może i racja. Możemy wejść? Wyrzućcie broń. Oszalałeś? To albo się wynoście. Zastanów się. Aż tak się mnie boisz? Boję się, że będę musiał cię zabić. Za późno się zorientowaliśmy. Nacierali ze wszystkich stron, krzycząc i strzelając. Bill uciekł, gdy tylko się zaczęło. Jak się wam udało uciec? Szczęście. Ścigało nas 50 Apachów, ale nie trafili nas. Nagle... Nie wierzysz mi? Nie. Tylko idiota by ci uwierzył. On mówi prawdę. Po co miałbym kłamać? Jeszcze nie wiem. Znam cię na tyle, by spodziewać się najgorszego. Już w Tucson nas przed tobą ostrzegano. Byłbym tak głupi, by tyle ryzykować? Straciliśmy dość czasu. Ruchy. Zamknę was.
Szybciej! Mówię prawdę, wypuść nas. Co jest, Silas? Nie wiem. Nie może powozić. Roscoe, zastąp go. Hej, Driscoll, posłuchaj mnie. Co jest? Zostań tu, bo nie zakończysz podróży żywy. A co martwemu po dolarach? Chyba mamy gości. Co jest? Otwieraj. Chcesz się spotkać z Indianami? Są za bramą. Sprzątnę kilku Apachów. Czekaj. Będzie czas na strzelanie. Na razie nie prowokujmy. Oszalałeś? Zwolennicy Geronimo rozumieją tylko siłę. Może, ale to nie Apache. Na pewno? Tak, ci Indianie to pumy. Spokojnie, Jimmy, będzie dobrze. Musieli przyjechać akurat teraz. Czego chcą? Zapewne wyjaśnień. Niech naboje się tym zajmą. Najpierw dowiedzmy się, czego chcą. Kto do nich wyjdzie? I ja. Nie chcę, ale nie ma wyjścia. Postaram się nie oberwać. Zabito tu mojego brata. Chcemy jego mordercę, albo wypowiemy wam wojnę. Młody człowiek wziął was za Apachów. Ja wymierzę sprawiedliwość. Może z nimi spiskuje i nas oszuka. Nigdy nikogo by nie oszukał, wolałby zginąć. Jest gorzej niż myślałem. Nie żyje, a oni chcą go pomścić. Jak? Torturując tego, który go zabił. Chcą, byśmy im go wydali. Mojego brata? Zgodziłeś się? Ty byś tak zrobił. Spójrz na nich. Szaleliby tak, gdybym się zgodził? Trzeba będzie walczyć. Zamknąć bramę, szybko. Nie zaatakują, poczekamy, aż odejdą. Musimy poczekać do zmroku. Czemu? W mieście jest kawaleria. Jeśli dyliżans nie dojedzie, wyślą oddział. Tak. Będą nas szukać. Przyjadą akurat, aby nas pochować. Co ty gadasz? Nawet jeśli przyjadą, znajdą nasze zwłoki. Dobry żart. Chciałbym. Boi się i nas zwodzi. Nie sądziłem, że jesteś takim tchórzem. Nie boję się pum. Tylko kogo? Apache będą tu w godzinę. Capston mówił prawdę. Znaki dymne. Geronimo zwołuje ludzi. Napiłbym się. Jak nas z tego wyciągniesz, Loman? Jest rozwiązanie, trochę ryzykowne. I jakie? Powiadomić kawalerię. Dobry jeździec dojedzie do miasta w mniej niż 3 godziny.
Musi być naprawdę dobry. Przy odrobinie szczęścia przybędą przed Apaczami. Nieważne. Geronimo ucieknie z podkulonym ogonem. Kto pojedzie? Ty? Nie. Jako szef stacji nie mogę jej opuszczać. Kogo proponujesz? To niebezpieczne, nikogo nie zmuszę. Może Capston? Dobry pomysł, jak zginie, nic nie stracimy. Poza życiem. Myślisz, że będzie dla nas ryzykował? Tracimy czas. Dobra. Kto na ochotnika? Nie zostawię Ruth samej. Lepiej strzelam niż jeżdżę. Przydam się na miejscu. Driscoll mi płaci. Nie zostawię go. Diamenty to zły omen. Zawsze pytam kart. Dziś mówią, że nie pojadę. I ja pojadę. Nie wiem, czy budzi zaufanie, ale ja wiem. Jeśli się nie podoba, możesz zająć jego miejsce albo wysłać Roscoe. Jestem za Meksykaninem. Dawaj. Powodzenia. Schowajcie konie i zajmijcie pozycję. Roscoe, ty będziesz w tamtym oknie. Silas, ty idź tam. Sędzio, weźmiesz tamte drzwi. Zajmij się nią, Jimmy. Wypuśćcie nas. Dasz im nas zabić? Może ich wypuścisz? To dobrzy strzelcy. Żeby strzelili nam w plecy? W obliczu zagrożenia ze strony Indian? Sam ich wypuść. Każdy ma prawo ryzykować. Bez żadnych numerów. Zmiatać. Po wszystkim będziemy kwita. Jeśli przeżyjemy, Apache już są. Przed atakiem będą krzyczeć. Zajmijcie pozycję, a potem się przemieszczajcie. Pomyślą, że jest nas więcej niż w rzeczywistości. Lekcja taktyki od oficera wydalonego ze służby. To twoja kolejna zasługa. Mamy broń. Tak, ale tam są Pumy i Apache. To co? Trzeba czekać. W końcu nadarzy się okazja, by zgarnąć kasę i nawiać. Nie wiadomo, czy ktokolwiek się ostanie. Co masz na myśli? Nieważne. To nasze zagrożenie, więc nie marnuj naboi. Bez obaw.
Masz. Gdy będą blisko, strzelaj ile wlezie. Przepraszam za tego Indianina. Myślałem, że to oni nas zaatakowali. Wiem, zwykły pech. Stań w tamtym oknie. Pod żadnym pozorem stąd nie wychodź. Jesteśmy pod ścianą, prawda? Juan zaalarmuje kawalerię. Czemu ty nie pojechałeś? Może, żeby nie zostawiać cię samej. Nie rozumiem. Nie chcę, byś się bała. Strach jest ci obcy, co? Każdy kiedyś się boi. Jak długo mieszkasz na tym pustkowiu? Dosyć, by nikomu nie ufać i na nic nie liczyć. Tak było zawsze? Nie. Nie zawsze. Loman to oni. To Juan Diego. Był wiernym przyjacielem, a Apache był naszą ostatnią nadzieją. Szykują się do ataku. Na stanowiska. Pomóż mi.
Co oni knują? Czekają, aż puszczą nam nerwy. Czemu uciekli? Nie uciekli, są za wzgórzem. Wiedzą, że jesteśmy słabsi. Nie mogę słuchać tych bębnów. Meksykanin dał się bezmyślnie odstrzelić. Był moim przyjacielem i zginął, chcąc nas ratować. Było do przewidzenia, że nie da rady. Siedź cicho. Jasne? W porządku? Tak, dziękuję. To nie był ostatni atak? Nie. Gdzie twój brat? Poszedł po amunicję. To nie mój brat, tylko szwagier. Mojego męża zabito w Tucson strzałem w plecy. Zaczynam rozumieć. Jak to? Nie pierwszy raz sędzia Driscoll usunął człowieka, który stał mu na drodze. Mylisz się. Był najlepszym przyjacielem mojego męża. Udowodnił to, gdy zmarł. Pewnie jesteś wdzięczna. Tak. Sprzedał też nasze rancho za wyższą cenę, niż by się udało mnie. Teraz oczekuję zapłaty. Obrażasz mnie. Kochasz go, czy potrzebujesz ochrony? Musiałam nauczyć się radzić sobie sama. Chcę, byś wiedziała, że zabiję sędziego Driscolla. Czemu? Nie zrozumiesz. Co robicie? Rozmawialiśmy o tobie. Mówiłem, byś nie wtrącał się w moje sprawy. Ruth i ja jesteśmy zaręczeni. Boisz się, że powiem jej o twojej przeszłości? Wyznałem jej wszystko, prosząc ją o rękę. O Margaret też? Jesteś bardzo naiwny. Była ładną dziewczyną, która kochała życie towarzyskie i drogie ubrania. Nie byłbyś z nią szczęśliwy. Powinieneś mi dziękować, że dostała to, na co zasłużyła. Nie zwiedziesz mnie. Odpowiadasz za jej śmierć i wiele innych przestępstw, a kryjesz się za maską szanowanego sędziego. Oszczędziłem ci życie, ale chyba naprawię swój błąd. Wbiłeś mi nóż w plecy. Nie strzelaj. Zrób to dla mnie. Świetna pora. Może poczekajcie, aż pozbędziemy się Apachów. Co ci o mnie mówił? To, co już wiedziałam. Jak to? Ma rację. Nie pozwolę na takie zachowanie. Pozwalasz tylko na to, co zaspokaja twoje ambicje. To czemu przyjęłaś moje oświadczyny? Nie wiem, ale to bez znaczenia. Nikt z nas nie wyjdzie stąd żywy. Bez obaw. Pilnuj jej, Jimmy. Może czas coś zrobić. Co takiego? Możemy tylko walczyć o życie. Czemu nie zagrasz kartą chłopaka? Jimmy'ego? Tak, to jego chcą Indianie. To nie pomoże. Nawet jak im go wydamy, nie odpuszczą, póki nas nie wymordują. Moglibyśmy zyskać kilka godzin. Jak? Apache będą go torturować. Pożyje 3-4 godziny.
Wiele może się zdarzyć w 3 godziny. Chyba warto spróbować. A ty? To podłość niegodna człowieka. Przekonaj go, sędzio, bo zrobi to moja strzelba. Nie możesz wydać im Jimmy'ego, Toby. Wybacz, ale to wszystko jego wina. Poświęci życie dla ogółu. Niech większość zdecyduje. Większość złożona z takich ścierw jak ty? Wiesz, co robić, ruszaj. Nie możesz na to pozwolić. Po czyjej jesteś stronie? To bez znaczenia. Nie ma innego wyjścia. Nie możesz dać mu zginąć, wybacz. Ale nasze życia wiszą na włosku. Pij. Puść chłopaka. A wy ani drgnijcie, bo zastrzelę. Wracaj. Naprawdę jedziesz. Otwieraj bramę. Szybko wskakuj. Wszystko w porządku? Tak. Mogłeś zostawić go Indianom. Zachowałem się jak przyzwoity człowiek. Wracać na stanowiska. Weź strzelbę, Jimmy, i wracaj na miejsce. Dziękuję ci, Loman. Co byś dał za pozbycie się Lomana? Teraz? Nie, ale wkrótce. Teraz bardziej przyda się nam żywy. Ile za jego głowę? Kobieta dla ciebie, a forsa dla ciebie? Tylko połowa. Nie można mieć wszystkiego.
Ale piękna. Zostaw mnie. Wiesz co? Jesteś przepiękna. Zostaw moją siostrę. Chodź do mnie, piękna. Wynoś się. Nie stawiaj się, jestem silniejszy. Co szkodzi trochę się zabawić? Nie ma co krzyczeć. Jak Driscoll przyjdzie, nic nie powie, bo to on zabił twojego męża. On go zabił? Nie sam. Roscoe odwalił brudną robotę, ale sędzia słono zapłacił. Jesteś kłamcą. Ja? Wszyscy w Tucson o tym wiedzą. Chodź, piękna. Przestań pomocy. Zostaw ją. Dotknij ją jeszcze raz, a zginiesz. Wynocha. W porządku? Dziękuję. Jakieś wieści? Zeszłej nocy na przedmieściach spalono rancho i zabito ludzi. Ta dziewczyna uciekła. To Apache. Mają strzelby i kierują się w stronę Sandy Creek. Jeszcze jedno. Diligence nie dojechał. Ilu ich jest? To plemię, które przysięgło posłuszeństwo Geronimo. Zbierz ludzi, sierżancie. Wyruszamy. Damy im nauczkę. Tak jest. Jak mogę pomóc? Wróć do domu i nie wychodź. Nie każ mi się chować, gdy wy tu walczycie. To, że jestem kobietą, nie oznacza, że brak mi odwagi. Żałuję, że nie poznaliśmy się wcześniej w innych okolicznościach. Ci Indianie niedługo nas pozabijają. Ja też żałuję, że nie poznaliśmy się wcześniej.
Wszyscy do środka, szybko! Wycofują się. Pójdę zaprząc konie do wozu. Chodź ze mną, Capstone. Będziemy w okrążeniu. Pójdę sam. 4 ludzi będzie w dyliżansie. Zwłoki? Tak. Apache pomyślą, że są żywi i stracą czas strzelając do nich. Nie zajedziesz daleko. Cóż, wy w tym czasie uciekniecie tylnym wyjściem. Nie narażaj swojego życia. Pomóżcie mi. Bez obaw. Zawsze wie, co robi. Widzisz? Król Kier. Sprawdźmy moją. 4 trefl. Zły znak. Sprawdźmy, czy uda się odmienić los. Czwórka trefl. Wyjadę dyliżansem tą bramą, wylećcie do tamtej. Zajmijcie się Ruth. Nie dam Indianom jej tknąć. Zaopiekuję się nią. Otwieraj, Capstone. Co robisz, Jimmy?
Wracaj! Jest odważny. Poświęcił się dla nas. Pójdę po forsę. Idziemy. Nie. Nie ma czasu. Odejdź. Oszalałaś? Odejdź. Zostaję. Dobra, rób co chcesz. Idziemy, Ruth. Nie. Chcesz, by Jimmy umierał w męczarniach? Pomóż, Capston. Dam ci połowę kasy. Pomóż. Połowę? Pomóż. Musimy tu zostać. Zabiją nas, nim dotrzemy do wzgórz.
Pomyślisz, że oszalałem. Mów. Nie wiem, jak to ująć. Rozumiem. Mówiłeś, że nie dbasz o nikogo, że nie oczekujesz niczego od życia. Nikt się dla ciebie nie liczy. To chcesz powiedzieć? Nie. Wiele lat żyłem sam i miałem dość świata. Gdy przyjechałaś, wiedziałem, że to na ciebie czekałem. Dlatego czuję, jakbym oszalał. Samo bycie z tobą napawa mnie szczęściem, mimo że zaraz umrzemy. To mnie zezłościło. Czemu? Bo pokochałam cię, gdy tylko cię zobaczyłam. Tekst polski Natalia Karnas. Czytał Maciej Więckowski.